Co robili Rzymianie na Ujeścisku? To pytanie brzmi jak początek niezłej powieści przygodowej. A jednak odpowiedź kryje się całkiem blisko, w południowych dzielnicach Gdańska, ledwie 5 km od historycznego centrum. Tam, gdzie dziś stoją blokowiska i korkują się ulice, ziemia skrywa ślady niezwykłej przeszłości. Od neolitycznych pracowni, przez groby epoki żelaza, aż po średniowieczne skarby związane z handlem na skalę całej Europy. Dzień dobry wieczór, tu Wojtek i Kamil i zapraszamy Was do obejrzenia i posłuchania opowieści o Ujeścisku i Kozaczej Górze. Miejscem, w którym zaczynamy tę opowieść, jest Kozacza Góra. Niewysokie wzniesienie, dzisiaj znane głównie z wieży widokowej. Dawniej było traktowane przez ludzi jako przestrzeń szczególna. Około 4000 lat temu na zboczach tego wzgórza tętniło życie. Archeolodzy odkryli tutaj ślady pradawnej pracowni krzemieniarskiej, czyli miejsca, gdzie ówcześni rzemieślnicy godzinami uderzali kamień o kamień, tworząc narzędzia niezbędne do przetrwania. Wyobraźmy sobie ten krajobraz sprzed 1000 lat. Niewielkie chaty kryte strzechą, dym unoszący się z ognisk, a przy nich mężczyźni cierpliwie kształtujący krzemienne ostrza. Dźwięk uderzających o siebie kamieni niesie się w powietrzu, a wokół rozciąga się dziewicza przyroda. Lasy pełne zwierzyny i jeziora obfitujące w ryby. Ta scena to nie tylko malowniczy obrazek z przeszłości, ale i dowód, że okolica była zasiedlona już w epoce kamienia. Jej strategiczne położenie na przecięciu szlaków wodnych i lądowych czyniło z Kozaczej Góry miejsce, które przyciągało pierwszych osadników. Wraz z upływem wieków charakter tego miejsca zaczął się zmieniać. Kozacza Góra stała się przestrzenią ciszy i zadumy, nekropolią ludu kultury pomorskiej. To tutaj w urnach z gliny składano prochy zmarłych, obok których umieszczano ozdoby z brązu, narzędzia czy naczynia. Każdy przedmiot miał znaczenie, miał towarzyszyć zmarłemu w dalszej drodze. Wzgórze, na którym dziś wznosi się wieża widokowa, wówczas pełniło funkcję swoistej bramy do zaświatów, gdzie każdy pochówek stawał się opowieścią o życiu, wierzeniach i marzeniach dawnych mieszkańców. Jeszcze bardziej niezwykłe jest to, że na tym terenie natrafiono na rzymskie monety z czasów cesarza Wespazjana, który rządził imperium w latach 69-79 naszej ery. Czy oznacza to, że dzisiejsze Ujeścisko było włączone w system handlowy Cesarstwa Rzymskiego? Naukowcy są ostrożni, ale faktem jest, że denary, które tu odnaleziono, nie trafiły na Pomorze przypadkiem. Szlak bursztynowy, jedna z najważniejszych tras handlowych starożytnej Europy, prowadzi właśnie przez te tereny. Rzymscy kupcy docierali nad Bałtyk w poszukiwaniu złota północy, jak nazywano bursztyn, płacąc za niego srebrem i luksusowymi towarami. Zanim jednak opowiemy o wielkim skarbie, który znaleziono na Ujeścisku, to namawiamy do uznania tego materiału za skarb, czyli jego polubienie i udostępnienie. Dla Ciebie to niewiele, a dla nas istota naszego działania. Dziękujemy. W kolejnych stuleciach około VI-VII wieku naszej ery na terenie obecnego Ujeściska pojawili się Słowianie. Była to już zupełnie inna kultura, z własnymi tradycjami, wierzeniami i sposobami gospodarowania. Na początku XX wieku zostało odkryte niezwykłe znalezisko, które rzuca światło na bogactwo średniowiecznego Ujeściska. Gliniane naczynie ozdobione słowiańską swastyką, starożytnym symbolem szczęścia i odrodzenia. W środku znajdował się ogromny skarb. 89 ozdób i brył srebrnych, ponad 600 monet i 228 ich fragmentów. To jedno z największych znalezisk tego typu na Pomorzu, które dziś oszacowano by na kilkaset tysięcy złotych. Badania wskazują, że skarb został ukryty około 1070 roku, w epoce, gdy Europa Środkowa kipiała od politycznych przemian. W skrzyni spoczywały monety z Węgier, Czech,
Flandrii, Danii, Bawarii, Alzacji, Anglii, a także egzemplarze bite z rozkazu cesarza Henryka III i króla Kanuta Wielkiego. Tak różnorodna kolekcja nie mogła być przypadkowa. Jej właściciel musiał mieć szerokie horyzonty. Czy był możnowładcą bogacącym się na podatkach i wojennych łupach, czy raczej średniowiecznym podróżnikiem kupcem, takim jak Marco Polo, ale z Ujeściska. Monety trafiły do muzeum w Gdańsku, gdzie skrupulatnie je opisano i skatalogowano. Niestety, jego losy w czasie II wojny światowej urywają się, gdyż zaginął wraz z wieloma innymi zabytkami i do dziś nie wiadomo, gdzie się znajduje. Być może został wywieziony przez uciekających Niemców, zrabowany przez żołnierzy Armii Czerwonej, a może ukryty gdzieś na strychu jakiejś gdańskiej kamienicy. To jedna z wielu tajemnic, które II wojna światowa pozostawiła na mapie Pomorza. Kiedy patrzymy na Ujeścisko współczesne, trudno wyobrazić sobie, że te tereny były tak ważne. To pamiątka po roku 1813, kiedy w czasie oblężenia Gdańska przez wojska koalicji antynapoleońskiej na wzgórzu stacjonowała kozacka jazda. Rosjanie, Prusacy i Szwedzi od miesięcy oblegali francuski garnizon, a kozacy wykorzystywali strategiczne położenie góry do obserwacji miasta i ostrzału pozycji nieprzyjacielskich. W niemieckich dokumentach wzgórze widnieje jako Kosakenberg, co po prostu oznacza górę kozaków. Dziś Ujeścisko kojarzy się raczej z sypialnią Gdańska, korkami na Świętokrzyskiej, sporami o deweloperskie inwestycje i wieżą na Kozaczej Górze. I mały konkurs. Osoba, która jako pierwsza zrobi sobie zdjęcie z gazetą Zawsze Pomorze na szczycie wieży na Kozaczej Górze i wrzuci ją na naszym profilu facebookowym, to otrzyma od nas firmową koszulkę Starego Ziomka. Do zobaczenia. Współczesna dzielnica to mozaika blokowisk z okresu PRL-u, nowych osiedli i pozostałości dawnej wiejskiej zabudowy. Mieszka tu około 30 000 ludzi, którzy na co dzień korzystają z dobrego skomunikowania z centrum miasta. Kozacza Góra, choć ma raptem 75 metrów, dorobiła się 17-metrowej wieży, z której panorama potrafi zachwycić. Przy dobrej pogodzie można z niej dostrzec nie tylko Chełm czy Witomino, ale i pas Zatoki Gdańskiej z Półwyspem Helskim. Widok różni się diametralnie od tego, co widzieli dawni mieszkańcy. Zamiast osad i pól uprawnych mamy blokowiska, osiedla i gęstą siatkę ulic. Zamiast strumieni mokradeł asfaltowe arterie i ronda, ale uważne oko dostrzeże elementy dawnego krajobrazu, fragmenty lasów, starorzecza i naturalne wzniesienia. Ale historia Ujeściska i Kozaczej Góry przypomina, że nawet najbardziej zwyczajne dziś miejsce kryje w sobie warstwy przeszłości sięgające tysięcy lat. Ślady neolitycznych pracowni, rzymskie monety, słowiańskie symbole i średniowieczne skarby – to wszystko dowodzi, że Ujeścisko było od wieków ważnym punktem na mapie regionu, miejscem, gdzie krzyżowały się szlaki handlowe i spotykały różne kultury. Czy w ziemi kryją się kolejne tajemnice? Archeolodzy nie mają wątpliwości, że tak. Każda inwestycja budowlana, każde wykopy pod fundamenty przynoszą nowe znaleziska. A mieszkańcom pozostaje świadomość, że ich dzielnica, często postrzegana jako blokowisko, ma historię, która mogłaby zawstydzić niejedno stare miasto. To miejsce, gdzie przez tysiące lat spotykały się kultury, gdzie handlowano towarami z całej Europy, gdzie ukrywano skarby i gdzie wciąż czekają na odkrycie kolejne tajemnice przeszłości. I to by było na tyle. Dziękujemy za oglądanie, zachęcamy do udostępnienia tego materiału i jego polubienia. Do zobaczenia wkrótce.